Cześć, witam wszystkich, jestem Ania. Mam nadzieję, że odpoczywacie, ale w międzyczasie też łapiecie szydełko. Ja dzisiaj przychodzę do Was z projektem na sukienkę. Wiem, że lato trwa, długo się zastanawiałam, czy robić jeszcze tą sukienkę, ale stwierdziłam, robię i mam nadzieję, że Wam się pomysł na tą sukienkę spodoba. Od razu mówię, że nie musi to być tylko sukienka, może to być również top. Ja Wam za chwilkę pokażę i całość, jak ona się prezentuje i powiem Wam o budowie, jak będziemy ją robić. Na początek powiem z czego. Robimy taką sukienkę z motka od Kokonki. Ja dostałam w prezencie taki kokonek. Jest to motek 100% bawełny, więc rewelacyjny, jeśli chodzi o lato. Zużyłam 1500 metrów. Tu akurat jest motek 500 metrów. Kupujemy takie motki na metry, więc nie powiem dokładnie, jak to wagowo wychodzi. I od razu mówię, że lepiej kupić trochę więcej, bo cenowo nie jest to duża różnica, ale ilościowo już w metrach to jest ogromna różnica. A wiadomo, jeśli chcemy mieć jakąś sukienkę, to warto ją mieć w jednym kolorze. Wtedy mamy pewność, że jeżeli kupimy sobie od razu więcej, to z jednej partii oczywiście będzie ten sam kolor. A gdy domówimy za jakiś czas, może się okazać, że już przyszedł troszeczkę inny odcień, więc ja od razu mówię, że po prostu trzeba troszeczkę więcej. Ja, tak jak mówię, zużyłam 1500 metrów, zrobiłam ją w takim rozmiarze między S a M, szerokość jest około 47 cm, a długość, no u mnie to jest tak za kolano. Ja jestem trochę niska, mam 1,58 cm, więc wydaje mi się, że jeżeli potrzebujecie większy rozmiar, to tak 2000 metrów to będzie tak bezpiecznie sobie po prostu kupić. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, jaki kolor. U mnie akurat to była kolor patyna, ale tych motków, tych kolorów jest multum. Ja Wam zostawię link na dole w opisie. Zajrzyjcie tam do opisu koniecznie, ponieważ czeka tam na Was kod rabatowy na cały asortyment ważny do końca roku 2023, więc oczywiście zapraszam, zajrzyjcie tam, bo tam również zostawię link, gdzie można zakupić takie motki. Jeśli chodzi jeszcze o wersję drugą takiej sukienki, jest jeszcze taka seria limitowana, która się nazywa Kokonek Bambu. To jest z kolei 50% bambusu i 50% bawełny. Wtedy mamy pewność, że ta sukienka będzie jeszcze bardziej taki dawała efekt chłodniejszy, będzie bardziej przewiewna. Jeśli lubicie bambus, to oczywiście ja zachęcam również skorzystania z takiego motka. To również są 4 niteczki, to jest dokładnie to samo, więc jak najbardziej można również użyć takiego motka. Z tym, że to już są proponowane motki po 1200 metrów, więc być może trzeba po prostu kupić 2 takie motki, żeby później nam nie zabrakło. A jeśli chodzi, słuchajcie, jeszcze o tą sukienkę, z czego można ją robić, to tak jak mówię, ja się zastanawiałam, czy ją robić, bo jest środek lata i nie wiem, czy Wy już macie sukienki, czy jeszcze chcecie robić, ale wpadłam na taki pomysł, że taka sukienka też może być sukienką jesienną, może być też sukienką sylwestrową, jak najbardziej, ponieważ ona ma tutaj taki właśnie ciekawy wzorek. Myślę, że nie jest to tylko taka zwykła, prosta, ale tutaj mamy taki, no coś, co po prostu nam wyróżnia tą sukienkę. I moją propozycją jest jeszcze taka, że można sobie dołączyć zawsze nić. Tutaj jest nić, również propozycja od Kokonki. To są tak zwane single, czyli nitka 100% wełna merino. Takich niteczek można dołączyć jedną, do tego motka 2, można połączyć kolory, można w ogóle na przykład sylwestrowo wybrać sobie z jakąś metalizowaną, jak najbardziej. Słuchajcie, pomysłów może być bardzo dużo, także ja Wam tutaj poddaję pomysł. Jeśli chcielibyście skorzystać, to oczywiście zapraszam na stronę i wybierajcie swoje kolory. Ok, a jeśli chodzi o sam projekt, ja tą sukienkę przerabiam na szydełko 2,5 mm. Jeśli dla Was to jest za dużo bądź za mało, dostosujcie sobie szydełko do własnych potrzeb. Wiadomo, każdemu może być wygodniej w innym rozmiarze. Jak robimy sukienkę? Zaczynamy ją od środka, dokładnie od tych kwadracików. I od razu mówię, że te kwadraciki nie muszą być dokładnie te, ponieważ one no troszeczkę mają tutaj takich dziurek. Jeżeli nie lubicie takich rzeczy, przeszkadza Wam, czy nie chcecie, to oczywiście nie musicie używać takich kwadratów, ponieważ wzorów na te kwadraty jest mnóstwo w internecie, znajdziecie na pewno dużo. Nawet u mnie na kanale jest wzór na taki zwykły wiatraczek. Ja przerabiałam taką torbę
Ten wiatraczek ma to do siebie, plusem takim jest to, że można sobie bardziej dostosować wielkość tego kwadrata, bo cały czas możemy go zwiększać, bądź też robić mniejszy i dzięki temu bardziej dopasujemy sobie szerokość sukienki. Tutaj akurat przy tym kwadraciku, no niestety mamy koniec wzoru tutaj, dalej nie przerabiam, więc trzyma nas tutaj wielkość tego kwadrata, natomiast tutaj oczywiście nie. Więc tak jak mówię, kwadrat wybieracie dowolny, jaki Wam się podoba. Ja Wam pokażę, jak zrobiłam ten kwadracik. Filmik będzie w 2 częściach, no przez to, że niestety też ten kwadrat jest pracochłonny, żeby pokazać. Chciałam pokazać dokładnie, więc po prostu musiałam rozdzielić na 2 części, ale oczywiście każdy link będzie w opisie, tak żebyście mieli łatwo znaleźć. I jeżeli już, słuchajcie, wybieracie te kwadraty, zrobicie sobie kwadraty, łączymy je w okrążeniach, tak żeby dopasować sobie właśnie obwód. Te kwadraty oczywiście mogą być w dowolnym miejscu. Ja umiejscowiłam sobie je pod biustem, mogą być niżej, mogą być na samym dole. To wszystko zależy od Was, gdzie chcecie mieć je umiejscowione. Ja też zauważyłam, że jak położyłam je pod biustem, ja jestem dosyć niska, to wydłużają sylwetkę. Jeżeli lubicie mieć na przykład w talii takie kwadraty i jesteście wysoce, to wydaje, że po prostu nawet umiejscowienie je ciut niżej też będzie świetnym pomysłem. I co dalej? I po umiejscowieniu już tych kwadratów w zszyciu robimy sobie górę. Mamy tylko tutaj miejsce szycia kolejne po bokach, ponieważ będziemy robić 2 panele, przód i tył takie same, ale tutaj ściegiem tam i z powrotem, więc musimy w danym miejscu zszyć. Oczywiście Wy decydujecie, jaka to będzie wysokość, to wszystko zależy od tego, gdzie macie te kwadraciki. Ja oczywiście wszystko pokazuję i teraz wykończenie. Oczywiście jest to serek, czyli literę V. Na moim kanale znajdziecie jeszcze inne wykończenie. Ja wiem, że pokazywałam na poście, dałam post, w którym było zdjęcie z taką falbanką i ja miałam tą falbankę zrobioną, ale jak zaczęłam przymierzać, to coś mi nie pasowało, nie pod mój styl niestety, więc zrobiłam na prosto, ale również pokazuję, jak zrobić taką falbankę, wykończenie taką falbanką. Wy możecie sobie dowolnie wybrać albo takim sposobem, albo takim, ponieważ ten sposób pokazuję właśnie tutaj, więc jest to dokładnie to samo. I co dalej? Oczywiście sukienkę robimy na bieżąco, mierzymy, więc jest to po prostu bardzo takie ułatwienie, że po zrobieniu właśnie już tej części cały czas możemy przymierzać i sprawdzać, jak leży, jak pasuje i jaką wysokość ramionczek zrobić. I po zrobieniu góry zabieramy się za dół. Dół oczywiście też jest bardzo prosty. Ja postanowiłam użyć podobny wzorek. Jest troszeczkę może inny, bo ma jeden tutaj taki paseczek. Jest podobny, ponieważ chciałam pracować ślimakiem w okrążeniach, nie chciałam mieć żadnych szwów na bokach, nie chciałam mieć żadnych łączeń, więc stwierdziłam, że ładniej i estetyczniej i lepiej, zobaczcie, będzie się sukieneczka układała, będzie taka lżejsza, jak zastosujemy wzór dookoła. I tak jak mówię, tak jak zobaczcie, przerobienie sukieneczki z tej bawełny, no powoduje, że ona jest naprawdę taka, no dopasowana do ciała, milutka, mięciutka, świetna. I na końcu ja przerabiam sobie jeszcze taki ściągacz. Pokażę Wam, jak go zrobić, jest taki trochę nietypowy. Oczywiście Wy możecie zastosować zupełnie coś innego. Może być taka sama falbanka jak na górze. To wszystko zależy od Was, co Wam się podoba, jak chcecie wykończyć. Wielkość tego ściągacza oczywiście też jest dowolna. Po zakończeniu robótki lub nawet ciut przed, zawsze możecie sukienkę przeprać, zobaczyć, czy Wam się ciut nie naciągnęła, czy nie skurczyła. Skurczyć to raczej nie, bardziej naciągnąć. Dlatego uważajcie, jak bierzecie. Po wypraniu suszymy na leżąco, ponieważ jeżeli powiesicie na wieszaku, to wiadomo, siłą rzeczy ona pójdzie na dno i się rozciągnie, a jak się rozciągnie, to wzorek będzie oczywiście bardziej też prześwitywał, więc suszymy na leżąco. Ja czasami robię tak, że zrobię jakąś część, przepiorę i patrzę, jak to wygląda i dopiero później ewentualnie dorabiam i dokańczam ścieg końcowy, żeby miała pewność, że sukienka na przykład nie jest zbyt długa czy zbyt krótka. Oczywiście Wy możecie zrobić dowolnie. Jest to taki projekt dosyć klasyczny, prosty. Wydaje mi się, że ta prostota też jest bardzo ładna, elegancka, że nie trzeba nie wiadomo czego. Propozycji na tą sukienkę może być wiele, bo możecie sobie na przykład zastosować, ja mam tutaj taki pasek, w talii, spinać paskiem, robić takie falbanki. Naprawdę to nie jest powiedziane, że ta sukienka musi być tylko tak. Ja jeszcze planuję kiedyś, nie wiem, czy mi się uda, zrobić sobie do niej bolerko, żeby oczywiście też można było sobie dopasować. Również na chłodniejsze dni. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. I co jeszcze? I też może być top.
Tak, oczywiście, Wy nie musicie robić tej sukienki, może na przykład być tylko do tej części, zrobić sobie ściągacz i może być top, jak najbardziej. Możecie w ogóle przerabiać różne kwadraty, może być tak naprawdę kolorowe kwadraty, tutaj słuchajcie, pomysłów może być bardzo dużo, także ja Wam po prostu pokazuję pomysł, jak możecie sobie przerobić górę, dół, a Wy możecie sobie dostosować pod własny gust, pod własne potrzeby, to co Wam się podoba. Ja jestem zadowolona z gramatury, sukienka jest leciutka, przewiewna, milutka, naprawdę, przepraszam, świetnie się po prostu układa i prezentuje, więc mam nadzieję, że Was zachęcę do jeszcze jednej robótki, żebyście je ze mną przerobili. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Jeśli czegoś zapomniałem, to oczywiście pytajcie w komentarzach. Mam nadzieję, że spodoba Wam się pomysł na moją pierwszą sukienkę. Także serdecznie zapraszam Was już na film. Zanim pokażę Wam jeszcze moje kwadraciki, to oczywiście powiem Wam, jeśli chodzi o wielkość i zużycie. Tak jak mówiłam, lepiej kupić więcej. Moja sukienka ma wysokość 90 cm i szerokość około 47 cm. Taki z tego kawałka 1500 metrów taka wielkość wyszła sukienki. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, to te kwadraty. Wiem, że teraz pewnie zastanawiacie się, no jak dobrać szerokość tych kwadratów, żeby była odpowiednia. Powiem Wam tak, nie przejmujcie się, robimy te kwadraty po kolei, jeden po drugim i sprawdzamy na bieżąco, ile potrzebujecie. I tak naprawdę może być również liczba nieparzysta. Pomimo, że u mnie wyszła parzysta, mam po 4 z przodu i 4 z tyłu, na początku miałam ich 9 i zaczęłam przerabiać na 9, ale 9 okazało się jednak, że po złączeniu jest to dla mnie za szerokie, więc wiem, że uwzględniłam to, że liczba kwadratów może być nieparzysta, dlatego robimy tą część w okrążeniu. Po prostu później po złożeniu na pół odpowiednio układamy sobie tak, gdzie będzie tutaj środek. U Was może to na przykład, jeżeli macie 9, wyglądać tak, że z jednej strony będziecie widzieć jedną część połowy, z drugiej drugą, z tyłu troszeczkę inaczej. Naprawdę tym się nie przejmujcie, bo patrzymy na to jak gdyby w okrążeniu. Obieg jest zamknięty. Chodzi nam tylko o to właśnie, żeby dopasować sobie odpowiednią szerokość tej sukienki i te kwadraciki już nam wyznaczają tą szerokość, więc ilość tych kwadratów zależy od tego właśnie, jaką chcecie mieć szerokość. Tak jak Wam też powiedziałam na początku, no moje kwadraty trzymają się pewnej szerokości, więc tutaj albo będziemy mieć za dużo nie wiem, mój kwadracik ma tutaj akurat 10 cm, więc po złączeniu okazało się, że jeszcze się rozszerzył, dlatego zrobiłam sobie na 8, ale jeżeli użyjecie innych kwadratów, można lepiej dopasować sobie wielkość i szerokość tych sukienki. Chociaż tak jak mówię, też nie ma jakiegoś to wielkiego znaczenia, bo jeżeli sobie złączycie je ze sobą, ja też pokazuję, że tutaj można sobie poszerzyć pomiędzy, dajemy sobie oczka, żeby jeszcze rozszerzyć na przykład sukienkę, a tutaj również można rozszerzyć lub też zastosować, tak jak ja tutaj, pierwszy ściek takich oczek ścisłych. Robimy to na bieżąco, sprawdzamy, patrzymy, więc ta szerokość da się łatwo dopasować. Wydaje mi się, że to też zależy od sposobu przerabiania, od szydełka. Jeśli Wam wyjdą za duże kwadraty, można użyć mniejszego szydełka, na przykład 2 mm. Wtedy też uzyskacie węższe i na przykład parzystą liczbę kwadratów. Tym się nie przejmujcie, zobaczycie, że porobicie te kwadraty, zrobicie, że tak naprawdę da się to dostosować, czy to liczba parzysta, czy nie. Ok, wydaje mi się, że to na tyle. Oczywiście wszystko więcej dowiecie się w trakcie przerabiania wzoru, także już zapraszam. I naszą sukieneczkę zaczynamy od zrobienia takich kwadratów. Ja już mam kilka przygotowanych. Oczywiście liczba takich kwadratów zależy od tego, jaki chcecie uzyskać obwód. Czy bardziej luźny, czy ściśnięty. Zawsze lepiej przerobić kilka kwadratów, zszyć i zobaczyć, jak po zszyciu one się układają. Robię z tej bawełny, o której Wam mówiłam, ciągnę sobie sznureczek ze środka, bardzo dobrze się ciągnie, biorę szydełko 2,5 mm i zaczynamy. Oczywiście przyda nam się znacznik, żeby sobie znaczyć końce. Zaczynamy od magicznego kółeczka, czyli kładę sobie w ten sposób włóczkę, owijam wokół 2 paluszków, przytrzymuję tutaj, wkładam szydełko tu, pobieram stąd tą włóczkę w ten sposób, tu sobie przytrzymuję. Następnie wkładam sobie paluszki tutaj do środka. Oczywiście tutaj sobie nawijam do środka i zabezpieczam pierwszym oczkiem ścisłym. I mamy już kółeczko, które jest zabezpieczone. Można sobie ten sznureczek tutaj wyprostować
i zaczynamy od zrobienia 16 słupków, z tym, że ja nie zaczynam od 2 oczek łańcuszka, tylko po zrobieniu tego oczka robię od razu narzut, wkładam szydełko pod włóczkę, przeciągam i teraz dopiero robię słupek, czyli pobieram włóczkę, przeciągam przez 2 oczka na szydełku, pobieram i jeszcze raz przez 2. Będzie trochę zmieniony ten słupek, mniejszy, ale tak wygląda ładniej. I zaznaczam sobie tutaj pierwsze oczko. To jest mój pierwszy słupek, mam do wykonania jeszcze 15, czyli znowu narzut, szydełko pod, pobieram i robię. Pobieram włóczkę przez 2 oczka, pobieram przez 2. Mamy już 2, 3, 4, 5, 6 i mam przerobione już 16 słupków. Chodzi o to, żeby tutaj w środku było na zewnątrz 16 takich oczek. Następnie zamykamy kółeczko, ciągnąc tutaj za tą końcówkę, mocno ściskamy i połączymy sobie tutaj z tym oczkiem, który mieliście zaznaczone. Czyli wbijamy się szydełkiem w to oczko, przeciągamy pod oczkiem włóczkę i przeciągamy tą, którą mieliśmy na szydełku. Nasze oczko już jest zamknięte, nasze okrążenie. Przechodzimy do okrążenia drugiego. Teraz tak, zrobimy sobie zwiększenia, ale zwiększenia będą troszeczkę inaczej wyglądały. To jest dokładnie to drugie tutaj okrążenie. Zaczynamy od zrobienia sobie 2 oczek łańcuszka. Raz, 2. Będzie to nasz słupek. Następnie dodatkowe 1 oczko. Będzie to oczko pomiędzy słupkami, czyli to trzecie oczko to jest tak naprawdę nasze zwiększenie. I teraz w każdym oczku robimy słupek, czyli zrobiliśmy sobie 2 oczka łańcuszka plus 1 oczko, to jest taka przerwa. Następnie w kolejnym oczku, czyli tutaj, w takim pierwszym wolnym oczku, przerabiamy słupek. Raz i 2. Słupek. Po przerobieniu słupka znowu dodajemy 1 oczko łańcuszka. To jest właśnie takie zwiększenie. I dalej przerabiamy kolejne oczko jako słupek. Zwykłe oczko, słupek. Czyli nie pomijamy żadnych oczek, a zamiast robić zwiększenia w jednym oczku, po prostu dodajemy 1 oczko łańcuszka. I znowu po zrobieniu słupka 1 oczko łańcuszka i przerabiamy kolejne oczko, w którym przerabiamy słupek. Raz i 2. Oczko łańcuszka i kolejne oczko słupek. Raz, 2. Oczko łańcuszka i słupek. Oczko łańcuszka i słupek. I tak robimy sobie do końca. W każdym oczku słupek, a pomiędzy słupkami oczko łańcuszka. Już tutaj dojdę z Wami te okrążenie, przerobię, żeby Wam tutaj pokazać, jak będzie wyglądało łączenie. Czyli tak, mam jeszcze tutaj 2 oczka. Raz. Ostatnie oczko to jest takie luźne tutaj oczko. To mamy oczko tutaj łączeniowe, tego już nie przerabiamy. Przerabiamy ostatnie tutaj oczko luźne. Tak naprawdę po prostu trzeba też policzyć sobie tutaj te słupki. Powinniśmy mieć w środku 16 słupków i właśnie te 2 pierwsze oczka też są jako słupek. I znowu po przerobieniu słupka pamiętajcie, że tutaj trzeba zrobić oczko łańcuszka i łączymy ze sobą okrążenia. Czyli tak mamy raz, 2, to były nasze 2 oczka łańcuszka. Ja wbijam się w trzecie oczko, czyli tak naprawdę to oczko, w które robiliśmy jako takie zwiększenie, ale ja się wbiję właśnie w trzecie, w taki sposób, że pobieram całe oczko, a z tyłu zostaje mi taka tylna pętelka. I łączę sobie okrążenie. Zamykam. W ten sposób będzie wyglądało nasze drugie okrążenie i tych właśnie tutaj słupków powinniście mieć 16. I przechodzimy do kolejnego okrążenia. I w kolejnym okrążeniu wykonujemy tak. 2 oczka do góry, to będzie nasz słupek. Następnie pomiędzy tymi słupkami tutaj
czyli tym a tym, zawsze będziemy wykonywać 2 słupki, czyli robimy narzut i tutaj od razu wykonujemy 2 słupki. Raz i jeszcze raz narzut i 2. Raz i 2. I mamy 3 słupki. Następnie wykonujemy 1 słupek. Tutaj jest nasz słupek i tu jest od niego oczko. I w tym oczku wykonujemy 1 słupek, czyli narzut, wbijamy się tutaj. Zawsze w tych miejscach, gdzie jest tutaj nasz słupek, będzie tutaj oczko i tu właśnie jest taka pętelka od tego oczka. I to będzie takie miejsce, w którym będziemy się po prostu wyjątkowo wbijać w oczko, ponieważ pomiędzy oczkami, pomiędzy słupkami robimy 2 słupki, ale one nam mogą przykryć to oczko, więc pamiętajcie, że mając tutaj ten słupek, do niego oczko jest tutaj, będziemy się zawsze wbijać w te oczka. Tu jest taka pętelka pod tym oczkiem i ona nam właśnie jak gdyby pomaga zlokalizować to oczko. Czyli tak, zrobiłam 2 półsłupki pomiędzy, więc teraz wbijam się dokładnie w to oczko i robię sobie słupek. Jeszcze raz, bo zeszła. Zrobiłam. Teraz robię sobie pomiędzy słupkami znowu 2 słupki, czyli tutaj pomiędzy jednym a drugim wbijam się pod, nie wyszukuję tutaj oczek, tylko po prostu pod całe luźne oczko wchodzi szydełko i przerabiam sobie 2 słupki. I znowu pamiętając, że mamy ten słupek i do niego tutaj to oczko, w tym miejscu wbijam się w oczko i przerabiam sobie słupek. I znowu pomiędzy 2, raz, jeszcze raz, 2 i tutaj mamy oczko do przerobienia słupek. I znowu pomiędzy słupkami luźno przerabiamy zwiększenie, czyli 2 półsłupki i w tym oczku tutaj 1 słupek. I znowu 2, raz, 2 i w tym tutaj oczku 1 słupek. I tak przerabiamy sobie dookoła. I jestem już tutaj prawie przy końcu, żeby Wam pokazać, jak tutaj na końcu to wygląda. Czyli tak, ja tutaj jeszcze mam do przerobienia w tym miejscu 1 słupek, żeby były 2. Ostatni słupek przerabiam tutaj w oczku, natomiast kończymy na 2 półsłupkach pomiędzy tymi pomiędzy tymi słupkami, czyli powinniśmy się teraz luźno wbić tutaj pod całe oczko i pomiędzy słupkami wykonać 2 słupki. Jeśli prawidłowo zrobiliście wszystkie słupki, to łączna liczba tych słupków wynosi 48, licząc oczywiście tutaj z tym pierwszym, gdzie wykonywaliśmy 2 oczka do góry. I teraz łączymy okrążenie w ten sposób. Tutaj widzimy raz, 2 oczka do góry. Ja wbijam się w trzecie, czyli tak naprawdę pożyczam sobie to oczko od tego słupka i łączę ze sobą. I mamy kolejne okrążenie, tak jak mówię, musi być 48 takich słupków. I przechodzimy sobie teraz do robienia takich łańcuszków i tutaj jest bardzo ważne, żeby Wam się zgadzała liczba tych oczek, bo inaczej po prostu nie wyjdzie Wam ten wzorek. Więc w następnej kolejności robimy sobie 5 oczek do góry. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka i wbijamy się w drugie, zostawiając przerwę 2 oczek, czyli 2 słupków. Ten słupek zostawiamy, ten zostawiamy, w trzeci słupek. Tylko tutaj wyjątkowo ja pożyczyłam sobie to oczko tutaj, tak jak mówiłam, więc ono będzie trochę mniej widoczne, ale za każdym razem będziemy zostawiać 2 słupki przerwy i wbijamy się w trzecie, czyli tak naprawdę w trzecie oczko. Raz, 2, 3, liczę to, tutaj mówiłam, że pożyczyłam, wbijam się tutaj w trzecie i przerabiam sobie zwykły półsłupek tym razem, czyli nawijam tak i przerabiam raz, 1 półsłupek. Potem robimy 2 oczka do góry, raz, 2. Przerwa jest zawsze taka sama, czyli 2 oczka przerwy, 2 słupki przerwy i w trzeci się wbijamy. Tak naprawdę będzie to słupek ten samotny, który tutaj był. Zawsze będzie to wypadało na tym samotnym słupku. Tutaj widać, jak sobie rozszerzycie, że są 2 słupki razem pomiędzy, a ten słupek samotny
jest miejscem, w którym będziemy po prostu się łączyć i łączymy się zwykłym półsłupkiem w ten sposób. Następnie robimy 3 oczka do góry, raz, 2, 3 i znowu wbijamy się w to samo miejsce, czyli trzeci słupek, wbijamy się półsłupkiem, wykonując półsłupek i 2 oczka do góry i to samo. Czyli sekwencja dla tego koła jest 5 oczek łańcuszka, wbijać się półsłupkiem tutaj, później 2 oczka łańcuszka, wbijamy się półsłupkiem, 3 oczka łańcuszka półsłupkiem i 2 oczka łańcuszka, czyli 5, 2, 3, 2. I cały czas to powtarzamy do momentu, aż dojdziemy tutaj, czyli znowu zaczynam od 5, raz, 2, 3, 4, 5. Cały czas się wbijam tak samo, czyli w trzecie oczko, w trzeci słupek, wykonując tutaj półsłupek łączeniowy. Teraz 2, znowu w to samo miejsce. Teraz 3, raz, 2, 3 i znowu w to samo miejsce, raz, 2, 3, wykonując od razu półsłupek. Raz i 2. I to jest moja ostatnia sekwencja. Jest 5, 2, 3, 2. Więc zrobiłam 2. Teraz od nowa. Raz, 2, 3, 4, 5. Znowu wbijam się w to samo miejsce, wykonując półsłupek. Raz, 2. Raz, 2, 3. I raz, 2. I ostatni raz. Raz, 2, 3, 4, 5. Półsłupek. Raz, 2. Półsłupek. Raz, 2, 3. Półsłupek łączeniowy. I w ostatnim miejscu oczywiście wykonujemy raz i 2 i łączymy sobie w taki sposób, że zostawiamy tutaj te 2 oczka i w tym łączeniowym tutaj trzecim, czyli w tym tak naprawdę, gdzie mieliśmy łączenie, robimy również półsłupek, czyli w trzecim również oczku tutaj, tak, żeby przerwa zostawała taka sama. I tym sposobem powstały nam tutaj właśnie takie brzegi tutaj. W ten sposób kwadracik powinniśmy mieć 4 tutaj łańcuszki po 5 i w środku taka sama sekwencja. I przechodzimy już do kolejnej rundy, a w kolejnej rundzie ja tutaj już nie znaczę sobie znacznikami, bo tak jak widzicie, bardzo, jeśli Wam się wszystko zgadza, to bardzo łatwo tutaj dostrzec, gdzie po prostu się połączać. Jeśli Wam jest wygodniej, możecie sobie znaczyć, ale tak jak mówię, to wszystko widać. Teraz zaczynam od zrobienia od razu słupków. Słupki będziemy owijać luźno w miejscu, gdzie mamy łańcuszek, czyli nie wyszukujemy oczek, tylko tak jak robiliśmy w magicznym kółeczku, wbijamy się luźno pod i wykonujemy słupki. Ten pierwszy słupek będzie troszeczkę mniejszy, dlatego tak jak mówię, jeśli chcecie, można tutaj wbić sobie, chociaż i tak zobaczycie, że to wszystko będzie widać. Wykonuję takich 5, czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, następnie 3 oczka do góry, raz, 2, 3 i dalej w tym samym miejscu znowu wykonuję 5, czyli narzut i 5 słupków, raz, 2, 3, 4 i 5. Tak będą wyglądały tutaj te brzegi, te 4 brzegi, które tutaj mieliśmy. To jest dokładnie taka sama sekwencja. Następnie w miejscu, gdzie mamy tutaj po bokach te 2 dziurki, pomiędzy właśnie tymi rogami są takie 2 dziurki, tutaj będziemy zawsze wykonywać łączenie półsłupkiem, czyli luźno wbijam się i przerabiam zwykły półsłupek. Natomiast tu, w tych miejscach również przerabiamy 5 słupków. Zobaczcie, że tu jest sekwencja taka, że wykonujemy to, co przed chwilą pokazywałam, te 4 rogi. Tu są łączenia na brzegach z półsłupkami i tę część
4 takie brzegi, boki, gdzie wykonujemy zwykłe słupki. Czyli jesteśmy dokładnie w tym miejscu i teraz robię narzut. Tutaj wykonuję 5 słupków. Czyli raz, 2, 3, 4 i 5. I znowu, tak jak podobnie było tutaj, przerabiam zwykły półsłupek i przechodzę z powrotem do tej części. Czyli tutaj to samo. Przerabiamy 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. 3 oczka do góry. Raz, 2, 3. I z powrotem 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Mamy wykonane dokładnie cały już jeden bok i powtarzamy dokładnie to samo. Czyli tak jak mówiłam, w tych miejscach, gdzie mam te po boku dziurki, to są zwykłe półsłupki. Raz, a w tych środkowych 5 słupków. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i przechodzimy tutaj zwykłym słupkiem, półsłupkiem i wykonujemy trzeci róg, czyli 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 3 do góry i znowu 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Druga krawędź zrobiona. Półsłupek. 5 w środku. Raz, 2, 3, 4, 5. Półsłupek. I czwarty róg. Ostatni. Raz, 2, 3, 4, 5, 3 oczka do góry i jeszcze raz 5 słupków w tym samym miejscu. Raz, 2, 3, 4, 5, 1 półsłupek. Tutaj w środku 5 słupków. Raz, 2, 3, 4 i 5 i kończymy tutaj, wykonując sobie, łącząc słupek, półsłupek. Tak jak mówiłam, zobaczcie, że to widać, że jesteśmy tutaj z tej strony, więc tak naprawdę łączenie tylko nam pokazuje, gdzie zaczynaliśmy, ale ja tutaj nie łączę. Przechodzimy do kolejnej rundy, czyli tak naprawdę ten znacznik nie był tutaj nam potrzebny. Następnie wykonujemy sobie kolejną rundę i tutaj już zaczynam od tego miejsca, nabieramy sobie 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z tym, że tutaj pamiętajmy, że te 2 pierwsze oczka będą naszym słupkiem, więc tutaj można sobie wbić raz, 2, 3, w trzecie tutaj oczko od tej strony znacznik. To tak naprawdę też będzie widać, ale żeby właśnie lepiej się pracowało, można sobie tutaj zaznaczyć. Czyli tak, mam raz, 2, 3, w trzecie oczko się wbijam, a powinnam mieć 7. 4, 5, 6, 7. Mamy 7 oczek łańcuszka. Bijamy się tutaj w ten róg i robimy sobie półsłupek. Zahaczamy. Raz. Następnie 3 oczka do góry. Raz, 2, 3. I znowu w tym samym miejscu również luźno tutaj przerabiamy półsłupek. W ten sposób. Znowu 5 oczek. Raz,
2, 3, 4, 5 i tutaj, tu gdzie robiliście półsłupek zwykły, łączeniowy, jego tutaj widać ładnie, jest półsłupek i do niego oczko. To jest dokładnie oczko zaraz za tymi słupkami, jak się kończą. Mamy tutaj właśnie półsłupek łączeniowy i do niego to oczko. Wbijam się w to oczko i tu będę przerabiała, uwaga, słupek, więc muszę zrobić narzut, czyli robię narzut, wbijam się i przerabiam sobie słupek. Zobaczcie, o co chodzi. Mamy tak, tutaj nabieraliśmy 7 oczek łańcuszka, ponieważ musieliśmy zacząć słupkiem, a tak naprawdę mamy 5. Robiliśmy sobie tutaj półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek, 5 oczek i słupek. I tak wygląda róg. Natomiast tutaj to przejście będzie wyglądało tak. Robimy 3 oczka, raz, 2, 3. Tutaj w tej bocznej części mieliśmy 5 słupków, więc wybieramy sobie środkowy. Tu jest mój środkowy, licząc od tej strony. Raz, 2, 3. Tu mamy słupek, do niego oczko, 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 czyli wbijam się w środkowy i robię półsłupek. Zahaczam i robię półsłupek. Czyli na środku tutaj, w tych środkowych słupkach, przy tych 4 brzegach, będziemy łączyć się półsłupkiem. Natomiast pomiędzy tutaj na dole, pomiędzy tymi właśnie dużymi naszymi takimi rogami, będziemy łączyć się słupkiem. I wykonujemy znowu raz, 2, 3 oczka. I tak jak mówiłam, tu gdzie były te półsłupki, przerabiamy, znaczy tak, półsłupki przerabiamy teraz słupek. Tutaj mówię, widać te półsłupeczki łączeniowe, więc ja się po prostu tutaj wbiłam. I tak będzie to wyglądało. I znowu powtarzamy tą część, co tutaj, z tym, że tu już mamy słupek, więc nabieramy tylko 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Zahaczamy tutaj w środek półsłupkiem. Robimy 3 oczka. Jeszcze raz zahaczamy półsłupkiem. Robimy 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek. Tu, gdzie mamy słupek, tak jak mówiłam, po brzegach tutaj tego rogu, wykonujemy duży słupek, czyli raz i 2. Tu, gdzie mamy ten brzeg, wykonujemy raz, 2, 3 oczka. Wbijamy się w środkowy słupek. Liczymy sobie raz, 2, 3. To jest nasz środkowy. Wykonujemy słupek na nim. Robimy 3 oczka łańcuszka. Wchodzimy w brzegi, więc tutaj na tym półsłupku, co tutaj był, tu jego naprawdę bardzo dobrze widać, to jest ten, wykonujemy tutaj słupek. Raz i 2 i znowu 5, raz, 2, 3, 4, 5. Łączymy sobie słupkiem. 3 oczka, raz, 2, 3. Łączymy słupkiem. 5 oczek, raz, 2, 3, 4, 5. Narzut, wykonujemy półsłupek, słupek, oczywiście chodzi o duży słupek, 3 oczka, w środkowym tutaj łączymy zwykłym półsłupkiem, 3 oczka do góry, tu łączymy słupkiem, 5 oczek, 3, 4, 5, wbijamy się tutaj, łączymy słupkiem, raz, 2, 3, znowu w tym samym miejscu, słupek, raz, 2, 3, 4, 5, narzut, wykonujemy słupek, raz, 2, raz, 2, 3, środkowy słupek, wbijamy się, wykonujemy półsłupek, raz, 2, 3 i zobaczcie, dotarliśmy tutaj właśnie do tego miejsca, gdzie Wam mówiłam, że 2 oczka tworzą nam słupek, więc wbijamy się dokładnie tutaj w to zaznaczone oczko, czyli trzecie. Ja sobie tutaj wypnę. W trzecie oczko się wbijam od łańcuszka, czyli muszę pobrać przednią i tylną pętelkę, także z tyłu zostaje mi tylko ta środkowa i tutaj przerabiam sobie po prostu półsłupek.
zrobiłam sobie tutaj półsłupek. To jest takie okrążenie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Mniej więcej to jest właśnie tak, jak Wam tłumaczyłam, że robimy 5 oczek łańcuszka, pomiędzy tutaj tymi rogami jest zawsze słupek, natomiast tylko w środku tutaj, tu i tu było łączenie półsłupkiem. Tutaj pomiędzy były 3 oczka łańcuszka, zawsze tu i tu, natomiast tu w tych brzegach było 5. I tutaj, tak jak mówiłam, jest tylko jedno łączenie. W trzecim oczku połączyliśmy sobie tutaj półsłupkiem. Tego tak naprawdę też nie będzie widać. I robimy już ostatnie okrążenie. I ono będzie wyglądało następująco. Tu, gdzie mamy te 5 oczek łańcuszka, wykonujemy sobie słupki, czyli robimy też 5 słupków. Robimy je nie w oczkach, tylko również pod, czyli ja w tym momencie, gdzie miałam połączone słupkiem, już nic nie robię, tylko narzut i od razu wbijam się pod cały łańcuszek, luźno i wykonuję 5 słupków. Tutaj można sobie zaznaczyć ten słupek, bo on będzie troszeczkę taki mniejszy. Można pierwsze oczko sobie po prostu wbić i zaznaczyć. I tak jak mówiłam, 5, czyli mam raz, 2, 3, 4 i 5. Tyle. Następnie w tym tutaj łańcuszku takim drobnym, gdzie robiliśmy półsłupek, 3 oczka półsłupek, wykonujemy tak. Narzut oczywiście. Cały czas będziemy robić teraz słupki. Wbijamy się tu i przerabiam 3 słupki. Raz, 2, 3. Następnie 2 oczka do góry i jeszcze raz przerabiam 3, czyli dalej w tym samym miejscu przerabiam 3 słupki. Raz, 2 i 3. A w tym miejscu, gdzie mam 5 oczek, przerabiam dalej 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5. I tak wygląda nasz brzeg, czyli mamy 5, 3, 2 oczka, 3 i 5. Tak naprawdę oczka łańcuszka będą już tylko na brzegu. My cały czas przerabiamy tylko pod tymi łańcuszkami odpowiednią liczbę słupków. I tak jak tutaj było 5 oczek, więc przerabiamy 5 słupków. Tu były po 3 oczka, więc przerabiamy 3 słupki. 5, tutaj ta sekwencja, co jest na rogu. Natomiast w oczkach łańcuszka, tam gdzie było 3, są 3 słupki, tam gdzie 5, 5, czyli 5, 3, 3, 5, róg. 5, 3, 3, 5, róg, 5, 3, 3. I ja tutaj z Wami to już przerobię, czyli tak jak mówiłam, tutaj będzie 3. Od razu nie wbijamy się tutaj żadne oczka, pomijamy te słupki tutaj łączeniowe, tylko słupki w łańcuszkach, które tutaj robiliśmy. Czyli tutaj będą 3, tu w kolejnym łańcuszku również 3, raz, 2, 3, tu w tym łańcuszku jest 5 oczek, więc 5 słupków, raz, 2, 3, 4, 5, robimy róg, czyli w rogu tutaj muszą nam się zmieścić na początek 3 słupki, następnie 2 oczka łańcuszka i znowu w tym samym miejscu 3. Tu mamy taką pętelkę zaciągniętą z poprzedniego, starajmy się wbijać tak, żeby zasłonić tą pętelkę, żeby właśnie jej nie było widać, czyli cały czas w tym samym miejscu. 2 i 3. I znowu przechodzimy na 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5
Tu mamy łańcuszki z 3 oczek, więc po 3 słupki. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3 i znowu róg, czyli tu mamy 5, znaczy róg, 5 słupków. 2, 3, 4, 5. Teraz robimy róg, czyli 3 słupki. Raz, 2, 3, 2 oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu 3. Raz, 2, 3. Na dół idziemy, więc mamy 5 oczek, czyli 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5. Po 3 tutaj. Raz, 2, 3 i jeszcze jeden. 3. Raz, 2. Coś mi skacze. 2 i jeszcze jeden. 3 i róg, czyli 5 najpierw. Raz, 2, 3, 4, 5 i róg, czyli 3. Raz, 2, 3, 2 oczka, 3. Raz, 2, 3, 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i tu robimy 3. Raz, 2, 3 i ostatnie tutaj 3 słupki. Raz, 2, 3 i to już jest w zasadzie koniec. Trzeba sobie po prostu odciąć włóczkę i będziemy sobie łączyć tutaj z tym oczkiem, które mówiłam, że można sobie właśnie go zaznaczyć, czyli ja po prostu luźno wbijam się w to oczko, łączę sobie z tym, następnie przeciągam włóczkę przez to i zaciągam. I to jest, słuchajcie, cały kwadracik. Ja postanowiłam, że przerobię w zasadzie z Wami prawie wszystkie te okrążenia, żeby Wam pokazać, że wcale nie jest takie skomplikowane, naprawdę fajnie się i też szybko robi, łatwo zapamiętać. Ja już po zrobieniu 3 już z głowy pamiętałam, jak to robić, więc myślę, że po prostu kwestia wprawy i naprawdę przerobicie. Mam nadzieję, że jasno to, w miarę jasno to wytłumaczyłam. Jeśli będą jakieś problemy, to oczywiście piszcie. Te wszystkie tutaj końcóweczki trzeba oczywiście sobie pochować. Najlepiej po prostu przewlec sobie igiełką. Coś cały czas mi tutaj kiwa się kamerka. I ja po prostu chowam sobie tutaj we wzorze, przeplatając kilka razy dookoła. Można sobie zrobić węzełek, jak Wam wygodniej. Dokładnie to samo robię tutaj, czyli na brzegu. Też staram się mniej więcej pochować. Jeden brzeg, tak jak zauważyliście, jest troszeczkę tutaj inny, ale ten wzór nie wymaga jakiejś konkretnej naprawdę liczby tutaj dokładności, bo to wszystko będziemy sobie dookoła robić, więc tutaj nie ma problemu, że jest akurat takie łączenie. Bądź może macie swój sposób łączenia, to jak najbardziej możecie sobie z niego skorzystać. I przygotowujemy sobie tak kwadraciki i zaraz Wam pokażę, jak będziemy je łączyć.
Wszystkie kwadraciki będziemy łączyć w jeden taki wielki paseczek, czyli z jednego boku łączymy sobie tylko po prostu jeden do drugiego. I ja pokażę Wam moją metodę, jeśli oczywiście macie swoją, to korzystajcie. Jedynie co, to ja polecam sobie to miejsce, gdzie tutaj końcówka była, gdzie łączyliśmy sobie ostatnie oczko, zostawić właśnie nie przy tej krawędzi łączeniowej, tylko albo na górze, albo na dole. Będzie Wam wygodniej tutaj połączyć, a naprawdę tutaj tego też tak nie będzie widać, bo będziemy sobie po prostu doczepiać dalej oczka i będzie to wygodniejsze. Natomiast w tej części zostawiam sobie ładnie równo. I przykładam po prostu każdy kolejny kwadracik do następnego w taki sposób, że właśnie wyszukuję, gdzie miałam to łączenie tutaj, więc po prostu przykładam tak, żeby te łączenia były na dole, natomiast równe krawędzie ze sobą będziemy zszywać. Ja zszywam już kolejną, oczywiście Wy tak samo musicie każdą kolejną zszyć po boku i pokażę Wam, jak ja to robię. Bierzemy sobie oczywiście włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową. Mamy tutaj, tak jak widzicie, tutaj były zawsze 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. Z tej strony wbijam się w całe tutaj tą pętelkę, natomiast później będziemy pracować na oczkach. Jeśli doszywamy w ten sposób, to ja już Wam tutaj pokazuję. Doszywając, tak jak tutaj widzicie, tu z tej strony pracuję na tylnej pętelce oczka, czyli tej. Niestety coraz gorsze hałasy za oknem, a jest tak gorąco, że ciężko mi go zamknąć. Natomiast z tej strony, tutaj, pracuję na pętelce przedniej, czyli dokładnie tutaj tej. Od oczka, oczywiście oczka, czyli ja nie będę zabierała całego oczka, tylko tutaj będzie przednia pętelka, a tu tylna. I teraz, jeśli jeszcze nie umiecie rozpoznawać oczek, to trzeba sobie po prostu popatrzeć z tej strony na słupek. Mamy tutaj ten słupeczek i do niego oczko jest tutaj. Jeśli nie umiecie go rozpoznać, warto sobie go na przykład zaznaczyć, żebyście wiedzieli, który to jest słupek pierwszy, bo to jest ważne, żebyśmy szli słupek za słupkiem, żeby po prostu ładnie, równo się wszystko zeszło. I tak samo tutaj, jeśli Wam jest prościej, można na początek zaznaczyć po prostu pierwszy słupek, żeby ładnie ze słupkami to połączyć. Natomiast tutaj wykonujemy taki manewr. Wbijam sobie szydełko od góry, w taki sposób tutaj i nie tak, tylko też od góry, tak, nakładam w ten sposób, czyli zobaczcie, przeciągnęłam szydełko tu i nie tutaj, tylko w ten sposób. Wynika to z tego, że muszę prowadzić włóczkę od dołu, żeby właśnie taki wzorek łączeniowy wyszedł ładny, ja prowadzę włóczkę od dołu. I ten sposób, teraz będzie mi tutaj może trochę przeszkadzały te znaczniki, żeby Wam pokazać, ale już mam nabite. W ten sposób przekładam sobie tą pętelkę przez te oczka, tutaj. Ona trochę może wyjść, nie szkodzi. I dopiero przerabiam jedno oczko łączeniowe. Tak naprawdę ono zabezpieczyło mi całą tą robótkę. I zobaczcie, teraz dzięki temu, że ja zaznaczyłam sobie te oczka, wiem, od którego zaczynam oczko. Czyli tak, tu mam to oczko zaznaczone, już staram się go nie zgubić wzrokiem, więc wbijam się od góry, tak jak mówiłam, w tylną pętelkę od góry. Włóczka, którą mam tutaj, idzie na dół. To jest ważne, żeby ona szła na dół. Jak nie muchy, to wszystko mi tutaj teraz lata, odgłosy niesamowite. I tu jest pierwsze oczko, co zaznaczyłam. Już sobie wypinam, wiem, które to jest. Wbijam się od góry również, ale tylko w tylną pętelkę. Czyli my zawsze będziemy się wbijać od góry, tutaj jest przednia pętelka. I dopiero teraz przeciągam przez te wszystkie 3 pętelki. Tylko pamiętajcie, że ta włóczka musi być od dołu przeciągnięta. Jeszcze raz. Wbijam się od góry już w kolejne oczko. Teraz już będzie szło łatwiej. Czyli zahaczam tylną pętelkę od góry. Włóczka idzie na dół. Wbijam się od góry również, zahaczając teraz przednią pętelkę. Mam nadzieję, że to widać. I dopiero ta włóczka, która tu była od dołu, idzie w ten sposób, że przeciągam sobie ją tutaj. Gdybym ja robiła tak jak tutaj i zobaczcie, miała tą włóczkę u góry i robiłabym sobie tak, to wzór będzie inaczej, bo będzie nam widać tą włóczkę. Dlatego ważne jest, żebyście ją po zaczepieniu sobie tego pierwszego oczka schowali na dół
i dopiero zaczepiali każde kolejne oczko, pamiętając, żeby się nie pomylić, żeby się wbijać w oczka, które są wolne. A które są wolne, to widać, bo ta włóczka nam ciągnie to oczko i widać, że ono już było przerobione. I znowu dopiero wyciągam ją od tego dołu, zahaczam na szydełko i przez wszystkie 3 pętelki. Jest to do opanowania, bądź możecie też skorzystać ze swojego jakiegoś prostszego sposobu. Nie jest powiedziane, że musicie zszywać tak jak ja. Tu jest tylna pętelka, przednia pętelka, pobieram, zahaczam. Tylna pętelka, włóczka do dołu, przednia pętelka, zahaczam. Ok. Ja dojdę do końca i pokażę Wam, co robię na końcu. Ja już tu prawie przerobiłam sobie wszystko. Został mi tak ostatni słupek z jednej i z drugiej strony, czyli przerabiamy sobie ten ostatni słupek. To widać, że mam tutaj jedno i drugie oczko ze słupka, czyli tak samo. I jeszcze raz po prostu pod całym już tutaj, nie wyszukuję słupka, pod całym tym naszym oczkiem i również w tej przestrzeni też zbijam się z góry i przekładam. I to jest moje ostatnie łączenie. Już tutaj sobie odcinam i tutaj oczywiście jeszcze robię ostatnie oczko ścisłe, łączeniowe. W ten sposób trzeba wszystkie ze sobą połączać. Oczywiście to jest bardzo fajna metoda, bo na bieżąco możecie sprawdzać, jaką macie długość i patrzeć, ile tych kwadracików jeszcze możecie zrobić. Oczywiście nie musi to być liczba parzysta, może być nieparzysta. Ja mam przygotowane 10, ale też nie wiem, czy wykorzystam jeszcze te 10. W trakcie po prostu robienia można przymierzyć. Będzie to pod biustem, mniej więcej tak pod biustem, więc po prostu trzeba sprawdzać, czy obwód jest odpowiedni, czy chcecie jeszcze mieć szerszy, czy bardziej ściśnięty. Ok, to ja przerabiam dalej i pokazuję Wam już ostatni etap, bo oczywiście ostatni też trzeba będzie połączyć, czyli my łączymy wszystko, tak naprawdę takie kółeczko, tylko ja już Wam pokażę, jak będzie złączone. I ja już przerobiłam mój pasek i połączyłam ze sobą wszystkie kwadraty, również ostatni i pierwszy, żeby stworzyć zamknięty tutaj obieg. Jeśli chodzi o ilość kwadratów, ja jednak zużyłam 8 kwadratów, po 4 na każdą stronę, natomiast pamiętajcie, że jest to objętość pod biustem, tak naprawdę w miejscu, gdzie to nie jest to sama objętość, co nie wiem, na brzuchu na przykład, czy na biuście. Musicie mniej więcej właśnie popatrzeć dobrze sobie na tą objętość, bo jeżeli zrobicie zbyt luźne, to nie będzie ładnie się układała ta sukieneczka, dlatego ja doradzam, żeby po prostu złączyć, zmierzyć i też zobaczyć mniej więcej, jak ona się będzie rozciągała. I ja się Wam przyznam, że miałam na początku 9 i sukienka prawie była na górze gotowa i właśnie tak wyszło, że niestety jest za szeroka. Pomimo, że ja swetry zawsze robię luźniejsze na 50 cm, jednak tutaj pod biustem potrzebuję mniej, około 44-45, więc to jest ważne, żebyście sobie właśnie ten panel dopasowali, bo wtedy będzie Wam po prostu starczać i nie będzie ładnie wyglądać. Jeśli teraz chodzi o to, że na przykład wyszła Wam liczba nieparzysta, też nie ma problemu, bo ja na początku też miałam 9, dlatego ja łączę to po prostu razem, bo gdyby faktycznie było równo i ładnie, można by robić po prostu panel przedni i tylny osobno, ponieważ wzór, który będę robiła, będzie tak naprawdę tam i z powrotem, więc nie do końca jest to wygodne robienie w okrążeniach, ale przez to, że nie wiemy, ile nam wyjdzie właśnie tych kwadratów, ja to łączę, żeby po prostu lepiej się pracowało, żeby po prostu można było równo na pół podzielić sobie ten panel. O co chodzi? Zobaczcie, no ja mam 8, więc czy panel przedni i tylny kończy mi się równo w 4 kwadratach. Natomiast gdy miałam 9, po prostu układam mniej więcej równo. Ja Wam teraz tego nie pokażę, bo jednak brakuje mi tego 9, żeby pokazać, ale mniej więcej chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie brzegi z jednej i z drugiej strony. Czyli musimy wyrównać tak, żeby jeden z paneli na przykład kończył się tutaj, drugi mniej więcej tutaj. Wiadomo, że na odwrotnej stronie będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. U mnie też teraz nie pokażę Wam, bo mam liczbę tych paneli parzystych,
ale chodzi o to, żeby przód mniej więcej wyglądał tak samo. Tył będzie troszeczkę inny, ale żeby właśnie był symetryczna jedna końcówka z drugą końcówką. Tak naprawdę tego też nie będzie widać, bo na sobie jak ubierzemy to wiadomo, to się wszystko ładnie ułoży, ale chodzi o to, żeby zacząć gdzieś równo pod pachami i wyznaczyć sobie po prostu dwa brzegi. Ja serdecznie zapraszam Was na drugą część, która znajduje się oczywiście w opisie, ponieważ filmik byłby za długi, a w dalszej części pokażę Wam, jak będziemy przerabiać dalej. Także zapraszam.